Siemanko! Dzisiaj kolejny odcinek kursu z wytłaczania w skórze naturalnej. Przygotowałem wzór, na który nie ma chyba żadnego poradnika. Jeśli chcecie zobaczyć, jak go wykonać, to zapraszam do oglądania. Dzisiaj przygotowałem trochę tłoczenia. Będzie także dużo nieprofesjonalnych narzędzi. Mam nadzieję, że także lubicie korzystać z takiego sprzętu. Potrzebna nam będzie skóra. Użyję dzisiaj takiego wzoru. Rozstaw jest na 1,5 cm i wykonam pikowanie. Z narzędzi potrzebny nam będzie nóż, stempel do krawędzi, tym razem ten większy, coś do imitacji guzików, okrągły stempel, może być trochę ozdobny. I to by było z narzędzi takich profesjonalniejszych wszystko. Dzięki wielkie za kawkę. Następnie przydadzą nam się takie narzędzia. Ogólnie jest to sprzęt do cukiernictwa, do wykonywania jakichś rzeźb w masie cukrowej, w lukrze, innych tego typu bajerach. Używam tego od dawna, także mogę to szczerze polecić. Mamy tutaj przeróżne kulki, od całkiem dużych do bardzo malutkich. Ten cały zestaw wychodzi taniej niż jeden taki profesjonalny modelator. Żeby zastąpić to urządzenie, też mam dla Was pewne propozycje, ale to w następnych odcinkach. Jeszcze z takich narzędzi nieprofesjonalnych to nakrętki kołpakowe, najlepiej ze stali nierdzewnej, ponieważ mają najrówniejsze łebki. Dokręcamy śrubę i możemy stemplować ładne, kształtne wgłębienia. Warto zaopatrzyć się w cały zestaw różnych rozmiarów. Nie jest to jakiś duży koszt, a naprawdę się to przydaje. Opcjonalnie będzie potrzebny jeszcze precyzyjny nożyk. No i oczywiście młotek. I to by było wszystko. Więc zabieramy się za wytłaczanie. Jeśli jesteście ciekawi, co będzie dalej, to zostawcie łapkę, a ja zabieram się już za wytłaczanie. Najpierw zwilżenie. Skóra domoczona, więc pozostaje mi tylko przyłożyć wykrój i napunktować miejsca, gdzie linie się przecinają. Miejsca przecięć napunktowane, więc zabieram się za nacinanie. Tak to wygląda. Pozwoliłem sobie na głębsze nacięcia z tego względu, że używam grubej skóry 5 mm, więc mogę tutaj się trochę głębiej wbić. Przechodzę teraz do nakrętki. Będę ją stemplował w miejscu przecięć linii. Na ten moment tak się to prezentuje. Bardzo ładne wgłębienia wychodzą z tych nakrętek. Kolejna rzecz to stempel do krawędzi. Stempluję z każdego tego rąbu jeden górny bok i drugi. I tak samo w kolejnym. Jeden górny i drugi górny. Jeden górny i drugi.
Pamiętamy o wyrównywaniu. Jeden górny bok zrobiony. Teraz wykonam drugi. Wygładzamy oczywiście nie tylko tą płaszczyznę po wybiciu, ale także cały ten kwadrat czy rąb, tak żebyśmy nie mieli tutaj wyraźnej linii odcięcia tej drugiej krawędzi stempla. Musimy mieć tu w miarę możliwości takie płynne przejście, niewidoczne. Oczywiście można to zrobić lepiej. Zawsze można coś poprawić jeszcze. Nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Jeszcze sekundkę tutaj popracuję nad tym. Najlepiej ustawić sobie jeszcze lampkę, żeby nam świeciła od tej strony i możemy pod światło zobaczyć, czy mamy jakieś takie większe wgłębienia, karby, które trzeba byłoby wygładzić. Teraz będę używał tych dwóch końcówek. Praca nimi będzie polegała na tym, żeby na tej dolnej części, która jest wypukła, zrobić takie lekkie wcięcie. I większą kulką niwelujemy to nagłe przejście. Ma być taka imitacja jakby przymarszczonej tkaniny. Tak to się na razie prezentuje. Zbliżamy się już do końca. Pozostaje nam powybijać guziki w miejscach przecięć linii. Można teraz zadać pytanie, po co to wszystko, jeśli możemy kupić stempel, no i wybić podobne pikowanie, tylko uderzając młotkiem. No jak dla mnie, jeśli chcemy poprawiać swoje umiejętności w wytłaczaniu,
no to trzeba jak najwięcej robić ręcznie, jak najwięcej próbować, żeby właśnie poprawiać swój warsztat, no i tworzyć coraz lepsze wytłoczenia. Możemy teraz jeszcze skorzystać z nożyka i powycinać delikatne zagniecenia tkaniny odchodzące od guzików. To później przy malowaniu albo przy antykowaniu dodatkowo nam uatrakcyjni całość. Warto to zrobić, jak właśnie skóra nam już przesycha, zaczyna twardnieć. Jest mniejsza szansa, że za głęboko się wbijemy. Mamy skończone pikowanie. Dajcie znać w komentarzu, jak się Wam podoba i czy zamierzacie zrobić takie samo. Jak dla mnie narzędzia nie są najważniejsze i nie trzeba wcale mieć 1000 stempli albo stempli za kilka tysięcy złotych, żeby wykonywać wytłoczenia. Warto się uczyć właśnie na ograniczonej ilości sprzętu, ponieważ wtedy jesteśmy bardziej kreatywni, wymyślamy różne rozwiązania, różne możliwości, żeby sobie poradzić z danym problemem. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki, ponieważ będzie tego jeszcze bardzo dużo. A jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!